Kiedy myślimy o współczesnym Ubisoftie, w głowie większości graczy pojawia się ten sam obraz. Gigantyczna mapa usiana ikonami, powtarzalne mechaniki i światy projektowane według jednego bezpiecznego schematu. Firma, która niegdyś wyznaczała standardy gatunkowe, dziś często kojarzona jest z bezpieczną średniością. Jednak w 2019 roku, niemal po cichu, zadebiutowało coś, co zupełnie do tego wizerunku nie pasuje. Anno 1800. Produkcja tak głęboka, tak dopracowana, że aż trudno uwierzyć, że na jej pudełku widnieje to samo logo, co przy Assassin's Creed Shadows oraz najnowszym Far Cry'u. Dziś wrócimy do tej gry i spróbujemy odpowiedzieć na niewygodne pytanie. Czy Anno 1800 to ostatni wielki pomnik jakości, jaki wystawił sobie francuski gigant? Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Zrozumienie sukcesu 800 wymaga spojrzenia na detale. W czasach, gdy większość twórców widzi na skróty, studio Ubisoft Mainz, dawniej Blue Byte, postawiło na bezkompromisowość. Tutaj każda ścieżka, każdy wagonik z węglem i każda zmiana w cyklu produkcyjnym ma sens. To gra, która szanuje inteligencję gracza. Nie prowadzi nas za rączkę przez proste schematy, ale rzuca w wir skomplikowanej logistyki między starym a nowym światem. Co jednak najważniejsze, Anno 1800 stało się wzorem wsparcia gry po premierze. Zamiast wycinać zawartość, by sprzedawać ją później, twórcy przez 4 lata dostarczali dodatki, które faktycznie zmieniały zasady gry. Od modularnych ogrodów zoologicznych po ogromne projekty badawcze. To był modelowy przykład rozwoju gry jako usługi, gdzie słowo usługa nie brzmiało jak wyrok na portfel gracza, lecz jak obietnica nowej przygody. Dlaczego zatem ta jakość nie przekłada się na inne marki korporacji? Odpowiedź kryje się w tak zwanej Ubi formule. Podczas gdy zespół od Anno dostał wolną rękę, by dopieścić swoją niszę, główne studio Ubisoftu wpadły w pułapkę projektowania pod Excela. Gry takie jak Ghost Recon Breakpoint czy Far Cry 6 stały się ofiarami próby przypodobania się każdemu. Mechaniki RPG wpychane tam, gdzie ich nie potrzeba. Sztuczne wydłużanie rozgrywki i monetyzacja, która zabija imersję. W Anno czujemy, że gramy w wizję artystyczną. W większości pozostałych gier Ubisoftu czujemy, że bierzemy udział w procesie optymalizacji zysków. To paradoks. W tym samym portfolio mamy jedną z najlepszych strategii w historii i serię porażek, które zatarły tożsamość firmy. Aby zrozumieć, dlaczego Anno jest inne, musimy spojrzeć na mapę. Ubisoft to nie jest monolit. To jest kilka zależnych studiów od centrali w Paryżu, z których 2 grają zupełnie inne gry. Z jednej strony mamy Ubisoft Paris, serce korporacji, gdzie powstają największe hity i gdzie presja na Ubi formułę jest najsilniejsza. To tam rodzą się decyzje o monetyzacji i unifikacji rozgrywki, co często prowadzi do wewnętrznych tarć i strajków, o których głośno było w ostatnich latach. Z drugiej strony, niemal w izolacji, operuje Ubisoft Mainz. To studio z głębokimi niemieckimi korzeniami, wywodzące się z legendarnego Blue Byte. Tam kultura pracy opiera się na zupełnie innych fundamentach, na rzemieślniczym podejściu do symulacji i niemal matematycznej precyzji. Podczas gdy Paryż goni za trendami, Moguncja pielęgnuje swoją niszę. W Moguncji panuje etos The Settlers i starego Anno. Tam nikt nie pyta, jak dodać do gry sklep z przedmiotami kosmetycznymi, tylko jak sprawić, by łańcuch produkcji okularów był satysfakcjonującym wyzwaniem. To ta autonomia, to państwo w państwie pozwoliło Anno 1800 zachować duszę. Problem polega na tym, że w dobie centralizacji ta niezależność staje się w oczach korporacji niewygodna. Coraz częściej słyszymy o ujednolicaniu narzędzi oraz procedur, co dla tak unikalnych zespołów jak ten w Moguncji może stanowić początek końca. Dla ich kreatywnej wolności. Pojawia się jednak pytanie, czy w 2026 roku jest jeszcze czas i miejsce na takie projekty? Budżety gier AAA osiągnęły absurdalne pułapy, przekraczając często $200 milionów. W takim środowisku nie ma miejsca na ryzyko. Anno 1800 mogło powstać, bo było postrzegane jako projekt bezpieczny i niszowy. Ale sukces 800 może być jej przekleństwem. Widząc potencjał zarobkowy, zarządy mogą chcieć uprościć kolejne części, by trafiały do masowego odbiorcy.
Już teraz obserwujemy skręt Ubisoftu w stronę darmowych strzelanek i mobilnych spin-offów. Trudno uwierzyć, że przy dzisiejszej presji na natychmiastowy zysk ktokolwiek w zarządzie pozwoliłby na stworzenie tak skomplikowanej i wymagającej gry od podstaw. Anno 1800 wydaje się być anomalią. Ostatnim bastionem starej szkoły projektowania w korporacyjnym świecie. Anno 1800 to coś więcej niż świetna strategia. To dowód na to, że wewnątrz korporacyjnych struktur wciąż drzemie potencjał na genialne autorskie wizje. To gra kompletna, która nie traktuje nas jak konsumentów danych, ale jak architektów i strategów. Patrząc na wydane w tamtym roku Anno 117 Pax Romana, chyba teza tego filmu sama się realizuje. Wielu graczy narzeka, że gra choć dobra, to jest po prostu kopią 1800, tylko ubraną w barwy starożytnego Rzymu. Inni narzekają, że gra jest wyraźnie pokrojona z zawartości, która ma dotrzeć, a jakże, w płatnym DLC-ku. Na ten moment na Steamie, pomimo oceny w większości pozytywne, ostatnie recenzje są raczej mieszane. Jednak pamiętajmy, że po fenomenalnym 1800 poprzeczka została zawieszona naprawdę wysoko, więc w tej kwestii należy też zadać pytanie, czy to jest już powolny zmierzch Anno, czy może po prostu trochę słabsza, ale nadal dobra gra, która po prostu nie jest arcydziełem i nie dorównuje Anno 1800, bo po prostu nie musi. Pamiętacie rok 2015? Seria Anno była w dziwnym miejscu. Eksperymenty z przyszłością, księżycem i uproszczoną mechaniką w Anno 2205 sprawiły, że fani zaczęli kręcić nosem. Marka, która była synonimem głębi i historycznego klimatu, zaczęła tracić swoją tożsamość. Studio Ubisoft Blue Byte mogło wtedy spanikować. Mogło pójść w stronę mikropłatności, albo rzucić to wszystko i pójść, nie wiem, na przykład projektować shootera, na przykład. Przez lata seria Anno kojarzyła się fanom głównie z żaglami, drewnianymi beczkami i klimatem odkryć geograficznych. Kiedy więc Ubisoft ogłosił Anno 2070, a potem jeszcze bardziej futurystyczne Anno 2205, społeczności zawrzało. Głównym powodem chłodniejszego przyjęcia był przede wszystkim radykalny odwrót od tradycyjnej oprawy historycznej. Dla wielu graczy betonowe miasta i roboty po prostu nie miały tej samej duszy co hanzeatyckie porty. Jednak problem leżał głębiej niż tylko w estetyce. W przypadku 2070 fanom podpadł uciążliwy system Always Online oraz kontrowersyjny profil ARC. Natomiast 2205 poszło o krok za daleko w stronę uproszczeń. Usunięcie losowych map, rezygnacja z bezpośredniej rywalizacji z AI na jednej wyspie oraz rozbicie rozgrywki na oddzielne sesje sprawiły, że gra straciła swój charakterystyczny, organiczny poziom trudności. Zamiast złożonego symulatora logistycznego dostaliśmy produkt, który dla weteranów serii wydawał się zbyt sterylny i momentami wręcz wybrakowany z kluczowych mechanik. Miejmy więc nadzieję, że Pax Romana jest po prostu tą trochę gorszą odsłoną serii oraz że seria Anno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, ponieważ, jak widać po chybionych pomysłach w przyszłości, dostarczyli nam jedną z najlepszych strategii ostatnich lat. Z tego miejsca też Wam przypominam, że o historii serii Anno znajdziecie osobny odcinek na kanale, także jeśli go jeszcze nie widzieliście, to odsyłam Was tam. A jakie jest Wasze zdanie? Czy Ubisoft ma jeszcze w rękawie asy pokroju Anno, czy czas wielkich, merytorycznych produkcji od tego wydawcy bezpowrotnie minął? Czekam na Wasze głosy w komentarzach. Jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, to bardzo pomaga nam docierać do nowych graczy. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.